Jedni mówią, że to najbardziej prestiżowe uzdrowisko w kraju, inni zaś mówią, że to taki uzdrowiskowy skansen. Postanowiliśmy dla Was sprawdzić, jak wygląda prawda na temat Ciechocinka w 2026 roku. Ciechocinek to jedno z najbardziej rozpoznawalnych uzdrowisk w Polsce. Położony jest w województwie kujawsko-pomorskim nad Wisłą, zaledwie 25 km od Torunia i niecałe 50 km od Włocławka. Miasto zajmuje powierzchnię około 15 km² i liczy nieco ponad 10 tysięcy mieszkańców. Jego historia jako uzdrowiska sięga pierwszej połowy XIX wieku, kiedy zaczęto wykorzystywać znajdujące się tutaj źródła solankowe. To właśnie dzięki nim powstały słynne tężnie, które do dziś są symbolem miasta i jedną z największych atrakcji regionu. Przez dziesięciolecia Ciechocinek był miejscem, do którego przyjeżdżali kuracjusze z całej Polski. Spokojne tempo życia, rozległe parki, sanatoria i wyjątkowy mikroklimat stworzyły markę znaną praktycznie każdemu Polakowi. Dziś jednak Ciechocinek stoi przed nowymi wyzwaniami. W Polsce rośnie konkurencja między uzdrowiskami, a współczesny turysta oczekuje już nie tylko leczenia, ale także nowoczesnej infrastruktury, atrakcji i wysokiego standardu wypoczynku. Czy miasto potrafi połączyć swoją bogatą historię z wymaganiami XXI wieku? Czy wciąż zasługuje na miano jednego z najważniejszych uzdrowisk w Polsce? Budynek w tle to budynek dworca głównego kolejowego w Ciechocinku. Powstał w latach 70. XIX wieku jako doskonały przykład budowli, którą można zgodnie z zaleceniami carskich władz rozebrać i przenieść w inne miejsce ze względów strategicznych, gdyby tutaj coś się działo. W tej chwili, no cóż, widzicie, w jakim jest stanie, ale jest odnawiany, więc jest nadzieja. Zabraliśmy Was tutaj, aby pokazać to jako doskonały przykład zapaści tego miasta i powolnego powstawania z kolan. W 2011 dworzec zamknięto i nie było żadnych połączeń kolejowych z resztą kraju, w związku z czym kuracjusze mieli naprawdę duży problem, żeby tutaj dotrzeć. Oczywiście jest komunikacja autobusowa, natomiast kolej jest w wielu wypadkach wygodniejsza. W 2025 roku reaktywowano połączenia kolejowe i to naprawdę wielkie wydarzenie dla samego miasta i dla regionu. Co prawda, na razie tylko z Toruniem poprzez Aleksandrów Kujawski, ale umówmy się, dojechać już można. Także postęp jest, powolny, bo powolny, ale jest. Przed nami jeszcze remont dworca zabytkowego. Już podczas pierwszego spaceru można zauważyć dwa oblicza miasta. Z jednej strony nowoczesne apartamentowce, odrestaurowane pensjonaty i zadbane tereny spacerowe. Z drugiej strony budynki, które od lat czekają na remont, puste lokale i miejsca przypominające bardziej przeszłość niż przyszłość. I właśnie to zderzenie dwóch światów będzie nam towarzyszyć przez cały dzisiejszy spacer. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli miasta jest słynny grzybek. Choć jego forma wydaje się bardzo prosta, obiekt od lat pozostaje jednym z najczęściej fotografowanych miejsc w Ciechocinku. To również przypomnienie o tym, że solanka jest tutaj obecna niemal na każdym kroku i od ponad 100 lat stanowi fundament funkcjonowania uzdrowiska. Jeżeli wydaje Wam się, że to taka sobie zwykła fontanna, to jesteście w błędzie. To jest serce wielkiej maszynerii uzdrowiskowo-hydraulicznej, można tak powiedzieć, czyli słynny ciechociński grzybek. Ciągnie wodę z 400 metrów z tak zwanego źródła numer 11 i
i przepompowuje ją dalej do tężni. Także to jest serce całej tej wielkiej struktury uzdrowiskowej. Dodatkowo dzięki temu, że ta woda tutaj tak cudownie sobie skapuje, tworzy się taki aerozol, taka mgiełka, która jest bardzo, bardzo lecznicza, więc pozwólcie, że ja sobie tutaj jeszcze chwilę posiedzę i powdycham. Spacerując alejkami trudno nie zauważyć, że zieleń pozostaje jednym z największych atutów Ciechocinka. Dojrzałe drzewa dają cień nawet podczas upalnych dni, a rozległe tereny parkowe pozwalają na chwilę oddechu od codziennego pośpiechu. To właśnie takie miejsca sprawiają, że wiele osób wraca tutaj regularnie od lat. Serce Ciechocinka, jak i zresztą każdego uzdrowiska, to oczywiście park zdrojowy. Został zbudowany zgodnie z XIX-wiecznymi założeniami, no i rzeczywiście od samego początku wzbudzał wielką sensację. Pamiętajmy, że wówczas Ciechocinek był naprawdę jednym z ulubionych miejsc wypoczynku dla tych bogatych, w związku z czym rzeczywiście bardzo doinwestowano park zdrojowy, między innymi sprowadzono drzewa i krzewy niespotykane nigdzie indziej. Na przykład miłożąb dwuklapowy. To było wówczas naprawdę duże novum i podnosiło prestiż właśnie tego miejsca. No i tak spacerując sobie po tym naszym parku zdrojowym, wyłania nam się pijalnia wód w stylu szwajcarskim. Ciekawe, co tam zostaniemy w środku. Jesteście ciekawi? No to idziemy. No i wielkie rozczarowanie. W pijalni wód, w parku zdrojowym, w centrum uzdrowiska nie napijemy się ze źródła wody mineralnej, ponieważ nie ma tutaj już takiego ujęcia. Jest tylko rekonstrukcja ujęcia wody wykonana, jak widzicie, przez mistrza Kowalskiego. Można oczywiście wypić wodę mineralną z butelki, krystynkę, do czego tutaj panie zachęcają, albo dla rozpusty czekoladę, no bo czekolada jest dobra na wszystko. Ale wody mineralnej tutaj się nie napijemy. I zobaczcie, tak się kończy. Przyszłam napić się pewnie trochę niedobrej wody mineralnej, a skończę z przepyszną czekoladą, która pójdzie mi w bioderka, ale poprawi humor na pewno. Ciechocinek od dawna kojarzy się nie tylko z leczeniem, ale także z kulturą. Muszla koncertowa i amfiteatr są tego najlepszym przykładem. Odbywają się tutaj koncerty, festiwale i wydarzenia plenerowe, które przyciągają gości z całej Polski. Choć moda na uzdrowiska zmienia się z biegiem lat, potrzeba wspólnego spędzania czasu przy muzyce pozostaje niezmienna. Centrum miasta żyje własnym rytmem. Nie znajdziemy tutaj wielkomiejskiego pośpiechu. Zamiast tego są spokojne spacery, rozmowy na ławkach i charakterystyczna atmosfera, której próżno szukać w nowoczesnych kurortach nastawionych głównie na rozrywkę. Dla jednych będzie to ogromna zaleta, dla innych właśnie największy problem.
Kolejnym charakterystycznym punktem jest fontanna Jasi Małgosia. To miejsce, które od lat pojawia się na pocztówkach i w materiałach promocyjnych miasta. Takie symbole budują tożsamość Ciechocinka i sprawiają, że nawet osoby odwiedzające go po raz pierwszy szybko zaczynają rozpoznawać jego najbardziej charakterystyczne zakątki. Kolejna ważna fontanna w Ciechocinku, czyli Jasi Małgosia. Ulubione miejsce do spacerowania i robienia sobie zdjęć. Chcecie ciekawostkę? Bardzo proszę. Swego czasu ta figurka to była po prostu figurka gipsowa, która tak bardzo się spodobała, że odlano ją z brązu i zrobiono z niej fontannę. Taka ciekawostka. Spacer po mieście pokazuje, że nie wszystkie miejsca rozwijają się w tym samym tempie. Obok zadbanych obiektów można znaleźć budynki wymagające remontu oraz fragmenty miasta, które wyraźnie odstają od tych najbardziej reprezentacyjnych części. To problem, z którym mierzy się wiele polskich uzdrowisk. Pytanie brzmi, jak skutecznie połączyć bogatą historię z oczekiwaniami współczesnych turystów. Odpowiedzią mają być nowe inwestycje. W ostatnich latach w Ciechocinku pojawiły się nowoczesne apartamentowce i obiekty noclegowe. To właśnie one mają przyciągać młodszych gości, którzy oprócz walorów zdrowotnych oczekują również wysokiego standardu zakwaterowania. Takie inwestycje pokazują, że miasto dostrzega potrzebę zmian i próbuje dostosować się do nowych realiów rynku turystycznego. Najsłynniejszy zabytek w Ciechocinku to oczywiście dworek prezydenta. Postawiony i ufundowany tutaj jeszcze za prezydenta Mościckiego, który podobno był w nim tylko raz. No i tak, jak macie ochotę go zwiedzić, to uwaga, uwaga. Bilety trzeba zamawiać z kilkutygodniowym wyprzedzeniem, na przykład w informacji turystycznej. My dostaliśmy informację, że dopiero w czerwcu, więc spróbowaliśmy w czwartki, ponieważ w czwartki są 3 wejścia dla grupy 30 osób i po prostu kto pierwszy, ten lepszy. No i niestety okazało się, że nie jesteśmy ani pierwsi, ani lepsi, bo zwróćcie uwagę, to co za mną widzicie, to już druga grupa 30 osób i oni wejdą dopiero za 45 minut. O przyszłości uzdrowiska nie decydują wyłącznie parki, fontanny czy historyczne obiekty. Równie ważna jest baza noclegowa i standard, którego oczekują współcześni goście. Dlatego odwiedzamy pensjonat pod Jemiołą, miejsce, które pokazuje, jak Ciechocinek stara się odpowiadać na potrzeby dzisiejszych turystów. Pani Patrycjo, czym wy tak naprawdę jesteście? Bo jesteście prywatnym sanatorium, można tak powiedzieć? Tak, pensjonatem. Jesteśmy małym pensjonatem, mamy 31 pokoi, mieszczących łącznie 64 osoby. Może tym się wyróżniamy, że nie jesteśmy sztywnym hotelem. Sztywnym uzdrowiskiem z regulaminem. Tak, i nie tak. jesteśmy tylko i wyłącznie dla starych ludzi, jesteśmy otwarci na wszelkie jakiekolwiek organizacje tego, czego ludzie chcą. Mamy zabiegi typowo specjalistyczne, mamy zabiegi typowo lecznicze i również mamy zabiegi takie typowo też kosmetyczne. Pani Patrycja, no to jak już tak pospacerujemy po parku, będziemy u Was na zabiegach i już będziemy tacy piękni, śliczni i napięci, no to nie wiem, zjemy coś na przykład? Tak, mamy restaurację, mamy typowo kuchnię europejską, ale taką typowo w polskie klimaty wchodzącą. Także znajdziemy tutaj wszystko począwszy od zwykłego, klasycznego, schabowego, coś dla dzieciaków, pizzę również mamy. To co Pani Patrycjo, to zapraszamy do Ciechocinka zatem. Tak, jak najbardziej. Zapraszamy i do Ciechocinka, przede wszystkim do naszej restauracji Boho i do pensjonatu pod Jemiołą. Zapraszamy.
Nie sposób mówić o Ciechocinku bez odwiedzenia miejsca, które od ponad 100 lat jest jego najbardziej rozpoznawalnym symbolem. Tężnie solankowe to nie tylko wizytówka miasta, ale również unikalna w skali Europy konstrukcja, która przyciąga każdego roku tysiące kuracjuszy i turystów. Powietrze nasycone drobinkami solanki tworzy tutaj specyficzny mikroklimat, ceniony szczególnie przez osoby z problemami układu oddechowego. Dla wielu odwiedzających spacer wzdłuż tężni jest obowiązkowym punktem pobytu w Ciechocinku. To właśnie tutaj najlepiej można zrozumieć, dlaczego niewielkie miasto nad Wisłą od pokoleń pozostaje jednym z najbardziej znanych polskich uzdrowisk. Po co się przyjeżdża do Ciechocinka? Po to największy taki obiekt w Europie. Słuchajcie, zespół 3 tężni z XIX wieku o łącznej długości ponad 2 kilometrów. Chciałoby się powiedzieć Ciechocinek, tu się oddycha. Ja do Ciechocinka przyjechałam 20 raz. No to nam się trafiła weteranka. I co, fajnie? Podoba się skoro pani? przyjechałam 20 raz, to znaczy, że ja pokochałam to miasto, ten kurort. To jest, uważam, że jest to naprawdę jeden z kurortów europejskich, bo znam wiele kurortów i z wielu korzystałam, a ten jest dla mnie tak przyjazny, tak przytulny, tak lubię. Stwierdzam, ja jestem pierwsza. Ja jestem drugi raz. okej. Ja drugi raz. Okej, Tak. i będziecie Wspaniale. panie polecać. Wspaniała Tak, opieka, będziemy- tak. My w wspaniale. sierpniu przyjeżdżamy. Już mamy zarezerwowane. Kolejny raz w sierpniu, Tak. słuchajcie. No i na takiej sympatycznej ławeczce pod tężniami spotykamy kolejne panie. Jesteście kuracjuszkami? Tak, I co, proszę powiedzieć, podoba się panią tutaj w tym Ciechocinku? bardzo nam się podoba. Po pierwsze mikroklimat, Mhm, po drugie tężnie. mhm. Zabiegi też są super. Tak, w sanatorium jestem pierwszy raz. Byłam bardzo dawno temu jako młoda dziewczyna Mhm. i tak mi się podobały te dywany kwiatowe, że po prostu jak dostałam skierowanie tu do sanatorium, byłam zachwycona. Mówi się, że w Ciechocinku leczy nie tylko solanka, ale także dobra atmosfera. Od pokoleń kuracjusze spotykają się tutaj przy muzyce, a taneczne popołudnia i wieczory stały się jednym z najbardziej charakterystycznych elementów życia uzdrowiska. Po całym dniu spędzonym w Ciechocinku trudno wydać jednoznaczny werdykt. To miasto, które jednocześnie zachwyca i zaskakuje. Jaki jest Ciechocinek w 26 roku? Och, pełen kontrastów. Zwróćcie uwagę, jak te przepiękne dywany kwiatowe i ta ruina za mną. Czy się rozwija? Oczywiście, że się rozwija, ale czy wystarczająco szybko? No tu już zdania są podzielone. Wystarczy wspomnieć, że w prestiżowym rankingu najlepszych uzdrowisk nie załapał się nawet do pierwszej dziesiątki. Kiedyś nie do pomyślenia. Także na pytanie, czy rozwija się wystarczająco dobrze w 26 roku, musicie sobie już odpowiedzieć sami. Przyjeżdżajcie i sami oceniajcie. A jak wy oceniacie dzisiejszy odcinek? Czy to nadal jedno z najciekawszych uzdrowisk w Polsce, czy może potrzebuje jeszcze większych zmian? Koniecznie napiszcie swoją opinię w komentarzach. A na kolejny odcinek zapraszamy już w następny czwartek o 16:00. Subskrybuj, a nic Cię nie ominie.